Witajcie kochani po dłuższej przerwie. Dzisiaj przychodzę do Was, żeby pokazać, nad czym teraz pracuję. Jest to taki szaliczek, jest to szalik ze wzoru, który się nazywa, o ile się nie mylę, pawie pióra, czy po prostu, nie wiem, pawie oczka, no taki pawi wzór, pawi ogon może, nieważne. I tutaj pokazuję Wam właśnie, jak on wygląda. Oczywiście mi tutaj troszeczkę prześwietla, ten kolor jest tak naprawdę żywy, taki fajny różowo-fioletowy, natomiast no, światło mam jakie mam, więc to jest taki mój fajny wzór na szalik. On jest bardzo miły, bardzo puchaty, świetnie wygląda, zresztą mam taką włóczkę troszeczkę, nie wiem, czy to będzie widać, z takim włoskiem. Zaraz znajdę banderolkę, to Wam pokażę szczegóły. No i właśnie nad tym teraz sobie pracuję. Mam nadzieję, że będzie fajny. Zobaczymy, jak długi mi wyjdzie. No już troszeczkę go jest, a jeszcze mam tutaj końcówkę motka, więc myślę, że będzie taki w sam raz. Także sięgam po banderolkę i już do Was wracam. To jest banderolka od tej włóczki i to jest Papatia Fleecy Wool Blend. Ona wygląda w ten sposób. Ma 100, na 100 gram motka ma 300 metrów. Tutaj proponują druty 3 mm. Ja robię na piątkach, dlatego żeby ten wzór był taki fajny, puchaty i duży. I tutaj jest kolor 5410. Gdzieś tutaj jeszcze był skład, jest wełna i akryl. I nie jest to jakiś może wybitnie fajny skład, natomiast włóczka jest mega przyjemna w dotyku, ma taki, widać zresztą, taki troszeczkę dłuższy włosek. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Mam nadzieję, że się nie będzie mechacić, natomiast no dzięki temu, że ma w sobie dużo oczywiście akrylu, ale dzięki temu, że ma tutaj otworki, ten ażurowy taki splot, to myślę, że też się tak szyja nie spoci. Zresztą taki fajny, duży i puchaty szal to się nosi. Znaczy ja zamierzam nosić tak dosyć luźno, nie będę go mocno owijać wokół szyi, tylko luźniej i mam nadzieję, że będzie fajnie. Zostało mi jeszcze troszkę motka. Nie wiem, jaki długi on wyjdzie, jeszcze go nie mierzyłam. Na razie tak wygląda lewa strona przy okazji. Że on tutaj na prawej wygląda fajniej. Że zobaczymy, jaki długi mi wyjdzie. Nie będzie jakiś wybitnie długi, dlatego że tutaj już niewiele mi zostało tej włóczki, ale myślę, że będzie ok. Także tutaj sobie robię na drutach na krótkiej żyłce. Są Nit Pro, drewniane, one są no fajne, lubię je. Są dość śliskie i trzeba uważać, żeby się oczka przy końcu tutaj pracy nie ześlizgnęły, natomiast jakoś przyzwyczaiłam się do nich i mi się udaje. A widziałam, że dziewiarki, że dziewczyny mają, nie pamiętam, nie wiem jaka to jest marka, ale mają takie druty całe metalowe i one mają co kawałek takie delikatne, jakby pofalowaną powierzchnię wgłębienia i to jest chyba po to, tak myślę, po to, żeby w nich się układały oczka i żeby po prostu tak łatwo się nie ześlizgiwały. No nie wiem, chętnie bym spróbowała, natomiast mówię, wyleciała mi z głowy nazwa marki tych drutów, a także no nie wiem, jak one się fachowo nazywają, więc jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzu, to sobie je wygoogluję i bardzo chętnie sobie je kupię i przetestuję, bo czemu nie? Więc taki szaliczek teraz powstaje z tej włóczki Papatia. Na razie wszystko jest ok, fajnie się nią pracuje. Przyjemnie, bardzo szybko powstaje ten szaliczek i już niedługo będę mogła zblokować i testować. Mam tutaj jeszcze jedną włóczkę od Papatia Angora with Merino Wool. Ona jest odrobinę mniejsza, ale też ma taki fajny, długi włosek i też jest mega miła w dotyku. Także z tego bym chciała sobie zrobić jakąś chustę. No bo drugi szalik chyba nie, ale jakąś taką fajną, też ażurową, leciutką chustę, więc będę niedługo szukała wzoru i będę się zastanawiała nad wzorem. Czy tutaj mamy skład? Nie, tutaj będziemy mieć skład.
O, i tutaj jest również 100 gram w młotku, ale 550 metrów, więc znacznie dłuższa no i na cieńsze automatycznie druty. I tutaj mamy też 80% akrylu i 20% wełny, więc z tego też sobie coś będę na pewno robiła. No a propos jeszcze tej włóczki, no właśnie tak sobie pomyślałam, wczoraj wieczorem sobie tą moją starą książkę od mamy przeglądałam. To jest ta książka 1000 splotów na drutach i szydełku. I tak sobie pomyślałam, że do tej włóczki sobie właśnie wybiorę jakiś fajny wzór z tej oto książki, tylko no jak sama nazwa wskazuje, jest ich tu 1000, więc troszkę mi się zejdzie. Tam były akurat na szydełko. Troszkę mi się zejdzie, zanim znajdę sobie jakiś odpowiedni. Muszę się zastanowić. Natomiast no przepiękne są tutaj, zobaczcie. Tutaj jest taki fajny. Ten jest bardzo fajny. O, ten jest piękny z takimi kropeczkami. Zobaczcie. Po schemacie widzę, że nie powinno to być jakieś wybitnie skomplikowane. Więc może taki wzór sobie rozpracujemy. No zobaczymy. Zobaczymy, bo jest ich tyle, że tak naprawdę wszystkie bym chciała wykonać i po prostu nie wiem. Decyzja nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Zdjęcia są czarno-białe, to jest w ogóle stara książka, dodatkowo jeszcze, o to jest przepiękne, a dodatkowo jeszcze ja mam wersję odbijaną na ksero, bo ta książka to jest skarbnica drutowej i szydełkowej wiedzy, natomiast no, mam wersję jaką mam i bardzo się z tego cieszę, to mi jak najbardziej wystarczy. Zobaczcie, o tutaj jakie piękne wzory. Oczywiście na żywo, gdyby została wykonana próbka, to by wyglądało dużo fajniej i dużo ciekawiej, no ale mamy to, co mamy. Tutaj też takie fajne, takie rozchodzące się na boki nitowar, to nie są warkocze, takie fale, nie wiem jak to nazwać. No i zobaczcie, o to też ładne. Piękne są te wzory, naprawdę. Super. Widziałam ostatnio, oglądałam sobie filmik na YouTubie, popatrzcie tu i tu, właśnie o książkach z wzorami dziewiarskimi i chyba na koncie Mysz, który właśnie dopiero niedawno odkryłam, nie pamiętam imienia właścicielki tego konta, w każdym razie dziewczyna właśnie pokazywała też, opowiadała o tej książce, że to jest naprawdę skarbnica wiedzy i zgadzam się jak najbardziej, oczywiście, że tak. O proszę, zobaczcie co znaleźliśmy. To jest właśnie to, co ja robię, czyli ten mój szaliczek. No i popatrzmy teraz, tutaj tak wygląda na zdjęciu. Wiecie, że wczoraj szukałam tego wzoru, żeby sobie jeszcze raz zerknąć na niego i jakoś nie mogłam znaleźć, a tutaj proszę, z wami razem znalazłam. No i tutaj jest pokazane, jak się go robi. No i tak wygląda, czekajcie, bo mam do góry, nie mam do góry nogami, mam dobrze. Tak wygląda na obrazku czarno-białym, a tak wygląda wykonany na żywo. No zobaczcie, piękny. Naprawdę piękny, świetnie wygląda, bardzo ładnie się prezentuje. Tu mi troszeczkę też prześwietla ten mój kolor. Tu wychodzi taki blady pastelowy, a mój kolor jest taki całkiem, nie wiem jak to pokazać, całkiem żywy i całkiem ładniejszy, taki bardziej intensywny. No liliowy, nie jest to aż taki mocno fioletowy, ale taki na pograniczu różu i liliowego. No ale nic, to taka jest kamerka. W każdym razie tak wygląda na żywo, no cudo, naprawdę. Jest też taki trochę w 3D, taki puchaty, miękutki i tak do góry idzie, a tutaj, no tak, gdzie on jest tutaj? Tak właśnie wygląda. Jak chcecie, to sobie tutaj zatrzymajcie i zerknijcie na schemat. O, numer 264. No i co? I mamy tutaj masę takich, o, ten jest też śliczny, też takie pawie oka. Coś podobnego. Tutaj liście. Tutaj mamy rąby. No piękne, piękne wzory. Także będę przeglądać z myślą, żeby wykorzystać tę włóczkę na jakąś fajną chustę, fajny szal. A jeszcze mam
Tutaj robiłam kiedyś taki sweter i mi zostały mi 2 motki Drops Charisma i nie wiem teraz co zrobić, dlatego że myślałam, znaczy marzy mi się kamizelka, więc z pewnością zrobię sobie kamizelkę, już przeglądam różne tutoriale, oglądam wzory, nie wiem jeszcze z którego będę korzystać, ale bardzo bym chciała sobie zrobić kamizelkę, tylko obawiam się, no bo oczywiście obawiam się, że kolor, jak dokupię sobie tej włóczki, to wiecie, że kolor mi się będzie różnił, no bo kolor, no to tutaj mamy numerek 56, natomiast jeżeli chodzi o serię, no to ja mam taką, a tą włóczkę kupowałam chyba 2 albo 3 lata temu i gdybym dzisiaj dokupiła, no to z pewnością będzie to inny rzut, że tak powiem, i może się odcieniem różnić, więc nie wiem, czy ryzykować, czy z tych 2 motków, nie wiem, zrobić sobie czapkę, chociaż czapek mam masę, mam naprawdę bardzo dużo, czy sobie zrobić, nie wiem, no kolejny szaliczek, może mitenki bym sobie zrobiła, słuchajcie. Dajcie znać, co wy byście zrobiły na moim miejscu. Ile tutaj jest tej włóczki? Na 50 gram jest 100 metrów, no myślę, żeby spokojnie wystarczyło na jakieś mitenki, więc może w tym kierunku bym poszła. Chyba że macie jakiś inny ciekawy pomysł. Myślałam też o tym, żeby sobie zrobić taki kaptur z golfem, czy taki kaptur, który tutaj się rozchodzi na ramiona. Nie wiem też, jak to się fachowo nazywa, natomiast coś takiego, ale obawiam się, że tej włóczki mogłoby mi zabraknąć. Chyba że któraś z was robiła i na przykład wiecie, że wystarczy. To dajcie znać, chętnie się zainspiruję, chętnie poznam wasze zdanie i wasze podpowiedzi. No a tymczasem, no tak wygląda u mnie sytuacja z drutami. Robię sobie, kończę szaliczek, mam do wykorzystania tę włóczkę, mam do wykorzystania tę, no i już oczywiście wiele innych. Tak, natomiast na tą chwilę skupiam się nad tym no i tyle u mnie, jeżeli chodzi o aktualizację i o nowości. Także będę sobie przeglądać tą moją wielką, grubą księgę, zobaczcie, i będę szukać dalszych inspiracji. No a tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, pa pa.